I stało się. To jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy dzięki lubimyczytać.pl łączymy się z wami z bardzo różnych miejsc świata, by porozmawiać o tej książce. To jej polska premiera. Szósta część przygód Fabiana Riska przed nami, zatytułowana Ostatni, gwóźdź, książka opublikowana przez wydawnictwo Marginesy w przekładzie Ewy Wojciechowskiej. Świeżynka do mnie dotarła niedawno. Bardzo się cieszę, że będę mógł porozmawiać z naszym wspólnym gościem, któremu również będziecie mogli zadawać pytania. A ja nazywam się Łukasz Wojtusik i na co dzień jestem dziennikarzem radiowym, autorem podcastu, w którym rozmawiam z ludźmi literatury o książkach i nie tylko, a ten podcast nazywa się Alfabet Wojtusika. Naszą rozmowę ze Stefanem będzie tłumaczyła obecna ciałem, duchem i słowem w 2 językach Anna Rosiak. Już teraz witam i pięknie dziękuję za pomoc w tłumaczeniu. A naszym gościem jest, przyznaję, jeden z moich ulubionych autorów powieści kryminalnych, Stefanem Ahnhemem. Stefan, nice to see you again. Likewise. Nice to be here. Jeżeli mogę was prosić o to, jeżeli będziecie mieli do Stefana pytania, po prostu zadawajcie je w komentarzach. Te najfajniejsze, najciekawsze będę wyłapywał i postaram się je wpleść do narracji. Porozmawiamy o 6 książkach Ahnhema ze szczególnym uwzględnieniem tej najnowszej, Ostatni gwóźdź, bo to zakończenie 6-paku przygód policjanta Fabiana Riska. Fabian Risk, Dunia, Szwecja, Dania, to będą wątki tej rozmowy. Będzie sprawiedliwość, będzie coś o złu, coś o zemście. To mogę obiecać. Ale na dobry początek pytanie podstawowe. Stefan, ty lubisz swojego bohatera, bo ciągle mu kładziesz kłody pod nogi. Jak się już okazuje, że ma być fajnie, to potem okazuje się, że będzie tylko gorzej. So, Stefan, we will talk about many different things today. Sweden, Denmark, evil, revenge, and many other things. But for the beginning, I would like to start with asking you, do you even like your main protagonist, Fabian Risk? Because it seems like you like to put obstacles under in his way all the time. Even if it seems that everything is going in the right direction, suddenly something collapses and there are problems again. So do you like him? Yes, I love him. I mean, he's one of my best friends in this world. Yes, of course I do. But if you want to tell a good story, isn't a good story without problems and obstacles. So yes, I make life hard for him. It's a part of my job to do that, and it's in the beginning he was. I took a lot from myself with him. In the first book, everything he thought, it was in a way my own thoughts. And in a way, every characters are like that. But with him, he was a bit closer to me. And now during all the books, he's not at me at all. He's not as me. He's changed a lot because, I sit here and write books, fiction, and he's out there doing it, to save his own life. So of course we have different luggage today compared to what we had when we began. Mm-hmm. So now he's more like an old dear friend, and which I'm, as you said, very, 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 very hard. No, I make life hard for him. Tak, przede wszystkim co mogę powiedzieć, Fabian to jest jeden z moich najlepszych przyjaciół, ale prawda jest taka, że żeby stworzyć dobrą historię, wciągającą, muszą pojawić się w niej trudności, problemy i dlatego rzeczywiście nie ułatwiam życia Fabianowi, a wręcz uważam, że moją pracą jest sprawić to, żeby jego życie właśnie nie było zbyt łatwe. Faktem jest, że w pierwszej książce myśmy byli bardzo podobni, było bardzo dużo mnie w postaci Fabiana, to się trochę zmieniło, chociaż w wielu postaciach z moich książek jest część mnie, natomiast jeżeli chodzi o Fabiana, on się zmienił cóż dlatego, że ja siedzę tutaj, kreuję ten świat, kreuję jego postać również i w tym momencie jesteśmy bardziej jak tacy starzy, dobrzy kumple, przyjaciele,
chociaż bardzo się różnimy. No i tak jak mówisz, no rzeczywiście nie ułatwiam mu życia, ale cóż, tak, myślę, że tak trzeba. Bardzo jestem ciekaw, niestety nie ma z nami Fabiana bezpośrednio, co on opowiedziałby o tej waszej przyjaźni z jego perspektywy, gdy kładziesz mu kłody pod nogi. Ale przejdźmy do meritum. Meritum naszej historii to jest Ostatni gwóźdź, twoja najnowsza, szósta część przygód Fabiana Riska, domknięcie opowieści o nim. To jest premiera polska dziś na lubimeczytać.pl tej właśnie książki. Z kryminałami jest tak, że niezbyt dużo możemy zdradzić, a ty sam możesz powiedzieć na początek i jak zarysować fabułę, no bo to też wyznaczy nam taki pułap tego, o czym mówić dziś w czasie premiery możemy, bo spora część pewnie ludzi, którzy oglądają, nie czytała jeszcze tej książki. So I have to say I'm very curious what Fabian would say about your friendship from his perspective, listening to what you have just said. But coming back to the main point of our meeting today. So we have the sixth part of the series, the final nail, the closing of the story, we might say, of Fabian and other characters. And so tell me, because, you know, with crime stories, it's quite problematic sometimes because you must talk about books without revealing too much so as not to spoil the reading for other readers. So can you tell us a little bit about the book without revealing too much so that we know what I know, what we can talk about, you know, which direction to take our conversation without, you know, revealing too much? I'll try. I'll do my best. This part is actually a bit different from the other parts because it's not about a new serial killer that Fabian has to catch. Instead, it's about, you could say, all the loose ends from the other books. You can read it without, even if you haven't read the first 5 books, but of course that will help. So you could say this is like an internal affair in the Danish police department. So it's about Fabian, and it's about he has a very private thing he does, a goal, and then we have Dunja, the Danish character that has been away from the books, the last 2 books. She's back and she's ready for revenge. And then we have Jan Hesk, that is a Danish police character who's actually investigating maybe an accident or a murder. We don't know yet. And all those 3 different paths will lead together. And that's much I can say. And then I have something to say about the theme, but maybe you will translate first. Cóż, na pewno ta książka różni się od 5 wcześniejszych, ponieważ w tej akurat części nie chodzi o to, że Fabian ściga kolejnego seryjnego mordercę, ale bardziej jest to książka, która wyjaśnia wszystkie wątki czy niedopowiedzenia, niedokończone historie z poprzednich 5 części. I to jest taka część, do której właściwie nie trzeba przeczytać tych poprzednich, chociaż oczywiście to bardzo pomaga i uprzyjemnia czytanie właśnie 6. części. Tutaj mamy do czynienia z taką wewnętrzną sprawą w duńskim wydziale policyjnym. I tak, jest Fabian, który ma taką swoją osobistą rzecz do załatwienia, mogę tak to powiedzieć. Jest Dunia, której w poprzednich 2 książkach nie było. Ona zniknęła na chwilę z pola widzenia, natomiast teraz wraca, gotowa do zemsty, do wymierzenia swojej zemsty. I pojawia się również Jan Hesk z duńskiej policji, który musi sobie poradzić z pewną zagadką. Jeszcze nie wiadomo, czy jest to wypadek, czy było to morderstwo. I te 3 wątki, te 3 postaci bardzo ściśle się ze sobą wiążą w trakcie właśnie tej książki. U Fabiana, to myślę, że możemy zdradzić, jest też ważny motyw, który nad nim ciąży, albo z którym jest on cały czas związany przez wszystkie twoje powieści, czyli Fabian w pracy i Fabian z rodziną. I ten wątek, który ciąży w tej ostatniej części na nim, to jest taki ciężar bycia złym.
jest nazywany złym ojcem, złym mężem, jest porywczy w tej części, no i trochę, tak mi się wydaje, zaprzepaszcza możliwość bycia dobrym policjantem. Co ty na to? So in this part, I think we can say that without spoiling too much, that Fabian is carrying a bit of a burden, actually in all of the parts, but especially in this one. And we can see two Fabians in a way, at home and at work. And especially at home, we can see that he's carrying this burden of being a bad person, a bad father, a bad husband. Also, we can see he's impulsive at work. And in a way, we can say, I would say that he's ruining his chances for being a good policeman. Would you agree with that? Yeah, I mean, I'm more interested in people who do wrong compared to people who do right. And we all do mistakes all the time, but in fiction, the mistakes get bigger and they got bigger consequences. But I think he's trying to do his best, but it's hard. He's trying to be a good father. It's tough with the work he has. And he's trying to solve the cases. He's not that good in, letting all the rules just play out. If he can see, I can solve the case, I can grab the murderer, I can catch him or her by doing this, then he thinks that's better. And that's kind of interesting for me, because in this book we have this Jan Hesk who is much more ordinary, and he's trying to play by the rules, this Danish policeman. And he, in a way, envies Fabian, because he doesn't want to take all that risk in solving a case. He want to go home. It's 5 o'clock, I want to go home. And I want to be safe. So in that sense, he feels that, am I good at this? Will I ever catch the killer? Or do I need that extra bit of darkness in myself to be able to catch him? So actually this story is all about where is the border, where is the thin red line between why you from the beginning chose to be a police and murder investigator, and then how you feel when you've been working for a while. Where does the darkness come in? Because we all say, or they all say, that they want to make the world to a better world. They want to catch the killers. I mean, of course, I think that there is some part in all of them that wants to be close to the darkness. Yes, why would you have that work if you don't love it? So what is it that you love with catching a killer? And that's actually the question. That's my theme in this book. And so I think it's just a small step for a policeman in the wrong direction, and he's on the wrong side. Ja generalnie w ogóle dużo bardziej interesują mnie osoby, które trochę schodzą na złą drogę, niż ci, którzy robią wyłącznie dobro. I jak wiemy, wszyscy popełniamy błędy, każdy z nas, natomiast w książkach, w literaturze zawsze te błędy są większe i mają znacznie poważniejsze konsekwencje. I wydaje mi się, że Fabian jest tutaj tak nie do końca zły, to znaczy on się naprawdę stara, on stara się postępować najlepiej jak potrafi, stara się być dobrym ojcem, chociaż nie wychodzi mu to. Stara się również rozwiązywać sprawy swoje, które zostają mu przydzielane, chociaż tutaj znowu jest tak, że on nie jest fanem podążania gry zgodnej z regułami, to znaczy jeżeli czuje, że jest blisko, jest w stanie rozwiązać jakąś sprawę, ale przekraczając granicę,
to na pewno jest mu trudno nie zrobić tego kroku i jakby nie pójść tą złą ścieżką, czy nie złamać pewnych reguł. I dla mnie to jest ciekawe w nim, bo z drugiej strony mamy w tej części znowu wspomnianego już wcześniej Jana Heska, który jest z kolei policjantem, który podąża za regułami, gra zgodnie z regułami gry, a z drugiej strony zazdrości nieco Fabianowi, bo widzi, że tamten jest gotów podjąć ryzyko, którego on nie podejmie. On jest taką osobą, która jest 5 godzina po południu, on chce iść do domu, być bezpieczny, nie chce podejmować ryzyka żadnego. I Jan często zadaje sobie takie pytanie, czy ja jestem dobry w tym, co robię, czy generalnie powinienem trochę przekroczyć tę granicę, czy powinienem troszkę tak jakby pójść w stronę tego mroku, tej ciemności. I to jest generalnie książka właśnie o tym. To znaczy, gdzie jest ta cienka czerwona linia, dlaczego detektywi czy śledczy wybierają taki, a nie inny zawód i gdzie jest ta linia, która sprawia, że zostają po dobrej albo po złej stronie. Bo wiemy o tym, że wszyscy policjanci, na pewno w moich książkach, oni wszyscy twierdzą, że chcą sprawić, żeby świat był lepszym miejscem do życia. Tylko że to jest tak, że ja uważam, że w nich jest jakaś taka cząstka mroku, dlatego że inaczej nie wybrali do tego zawodu. I to jest między innymi rzecz, o której opowiada ta książka i na której się skupiłem właśnie przedstawiając w ogóle policję i jej działania, bo myślę, że jest taka cienka linia, która oddziela to dobrego policjanta od złego policjanta, tak w skrócie. To skoro pojawili nam się dobrzy i źli policjanci, ci, którzy tej drogi szukają, to tym głównym złym w tym tomie, bo to jest też taka opowieść, którą zdecydowałeś się domknąć, to myślę, że dobra informacja dla tych, którzy czytali poprzednie książki, jest historia Klima Sneisnera, to jest szef Wydziału Zabójstw z kopenhaskiej policji, bo to jest ta ewidentnie zła postać, zły policjant i ta historia domagała się domknięcia i on jest tym głównym złym. To możemy zdradzić w tej opowieści. A Sandra, i od razu wrzucę pytanie od Państwa, którzy nas oglądają, pyta, skąd pomysł, żeby z Kima zrobić aż takiego bezwzględnego potwora? So since you mentioned good and bad police people and also this darkness, well, obviously in this book, I think we can also reveal this without spoiling too much. The main bad character is obviously Kim Sleisner, the police chief in Copenhagen. He's the bad cop, yes. He's the bad guy. And I will also add a question from one of our viewers, Sandra. She's asking, why would you turn Kim Sleisner into such a horrendous monster? I think, well, I think he made that for himself. He just developed like that. And I think for me, he was one of the most fun characters to create and write. Because I see parts of him everywhere. We have Epstein, we have Trump, we have the Swedish Democrats. You know, a lot of things Kim Sleisner is saying in his dialogue, I actually sampled from other real people. So he's, you know, all the bad, grumpy, white, hetero men together in one. And, you know, he was funny to write. So that's not really an answer to your question, but I think that's what this series needed, you know, a really, really good dark nemesis. Cóż, to nie jest tak, że ja chciałem, żeby Kim stał się taką postacią, on po prostu trochę tak się sam rozwinął. Natomiast muszę przyznać, że to była postać, jedna z moich ulubionych do tworzenia, opisywania i właśnie budowania. Natomiast cóż, prawda jest taka, że ja go nie do końca wymyśliłem. To znaczy, jak się rozejrzymy dookoła, ponieważ ja bardzo dużo
z tego, co on ma w sobie, brałem z otaczającego nas świata. Spójrzmy na Epsteina, Trumpa czy szwedzkich demokratów. To są takie ucieleśnienia tego wszystkiego, co najgorsze niosą ze sobą tacy podstarzali, zrzędliwi, biali, heterofaceci. I ja bardzo wiele dialogów, tych słów, które Kim wypowiada w książce, brałem z prawdziwego życia i z wypowiedzi właśnie między innymi tych postaci, które wymieniłam. Natomiast to rzeczywiście wydaje mi się, że ta seria po prostu potrzebowała takiego prawdziwego, złego do szpiku kości bohatera, czy może antybohatera właściwie. Z tego, co powiedziałeś, wynika jasno, że im jest trudniej, im bohater bardziej zły albo nieprzewidywalny, tym jest fajniej, bo jest przyjemność w jego kreowaniu. Ja w ogóle zauważyłem i za to przyznaję twoje pisarstwo bardzo wysoko cenię, że bo powiedziałeś też o granicy, że ty lubisz balansować na granicy. Lubisz, przynajmniej u mnie jako czytelnika, sprawdzać, jak ja na przykład zareaguję na człowieka, który nie ma motywu zbrodni, tylko decyduje o tym, jak zabije, a decyduje o tym rzut sekwencyjny kostek, że piszesz w jednym ze swoich tomów, w jednej z książek o młodych ludziach, którzy znęcają się nad innymi w ramach grupowego wyzwania, challenge'u w mediach społecznościowych. To są zjawiska różnego rodzaju związane ze złem, ale lubisz sprawdzać, jak my na takie nieoszlifowane, niewytłumaczone zło jako czytelnicy zareagujemy, a to jest bardzo trudne. So from what you've been saying and from what I can see in your writing, the harder or maybe the worse and more unpredictable the character is, the better for you to create this protagonist, or maybe you have more fun in creating such a protagonist. And I have to say that I really appreciate it as a reader. I find it very fascinating, and also that you like to really stay on the verge of things. Like you like to really see whether you can cross the line or not. For example, in one of your books, you have a murderer who doesn't really have a motive, but he decides whom and how to murder by throwing a dice. Or in another book, we have a group of young people who bully and treat other people totally without respect, just as a part of a challenge on the social media. So there are these phenomena that you like to describe, and you like to check, I think, whether the readers how would they react to that? Is that correct? Yes, it's not wrong. I mean, I want to go as far as I can, and I also would like to give, because I think my readers, they read a lot more crime fiction than I have time to do. So they know all the tricks. They read it all. And I want to give them the feeling of this is how it was when they first read a crime novel. And I want them, if I can, to surprise them. I want them, if I can, to be scared and have all those feelings. Because if you just feel, I've read this 1,000 times before, then it's kind of, why read another 500 pages? So that is, in a way, my goal with this series, to try to push it as far away I can. And when you take, for instance, Motive X and X Ways to Die, about this killer who doesn't have a motive, my original idea with that was that this is like carved in stone for all the crime writers, all the murder investigators. They all have this truth, like it's a law of nature, that first we need to find the motive. And then when we have the motive, we will find the killer. And I was like, but why, if there isn't any motive, what will happen then? And we have all, then, I mean, if the victim didn't do anything,
you know, there's no connection, like terrorism. You know, when they drive a car in a Christmas market, the victim and the killer doesn't have actually something. It's just you've been at the wrong place, the wrong time. That's all. And that feeling I wanted to create with those two books. So yeah, and I haven't read any stories like that. And my goal is with my books to give my readers stories they haven't read before. Tak, myślę, że to, co mówisz, to jest prawda o tym sprawdzaniu granic, sprawdzaniu też czytelników i myślę, że to nie jest złe, bo rzeczywiście staram się tak pisać, żeby sprawdzić, jak daleko zdołam się posunąć, ale robię to całkowicie świadomie i robię to też dlatego, że wydaje mi się, a wręcz jestem przekonany, że moi czytelnicy na pewno czytają więcej powieści kryminalnych niż ja. I znają ich dużo więcej. Dlatego moim celem jest sprawienie, żeby czuli się, czytając moje powieści, tak jakby czytali powieść kryminalną pierwszy raz, żeby byli zaskoczeni, żeby trochę się bali, jeżeli to będzie też możliwe, bo jeżeli przeczytają to i będą mieli takie wrażenie na zasadzie ojejku, już to czytałam 100 000 razy, to tak naprawdę jaki jest sens tego, żeby sięgali po kolejną książkę, która ma bez mała 500 stron, także to był też cel tej serii, żeby zaproponować coś takiego właśnie odważnego na granicy, tak jak to nazywasz. I jeśli chodzi o książki, dwie tutaj mogę powiedzieć o Motyw X i X sposobów na śmierć, to jest też ciekawe, bo tam postanowiłam spojrzeć na taką odwieczną, tak jakby regułę obowiązującą w powieściach kryminalnych, trochę tak jak taka natura miłości, nienawiści, która jest taką prawdą objawioną niejako dla bardzo wielu powieści, to tutaj taką prawdą objawioną dla powieści kryminalnych jest to, że zawsze musi być motyw, że morderca zawsze ma motyw. A ja zastanowiłam się, pisząc te dwie książki, a co jeśli nie ma motywu? Co jeśli po prostu jest tak, że ofiara naprawdę nic nie zrobiła? Trochę na takiej zasadzie jak terroryści, którzy ciężarówką wjeżdżają w tłum na targu świątecznym. To wtedy nie ma takiej zależności, że jest motyw. Po prostu ktoś jest w złym momencie, w złym miejscu, w złym czasie. I to jest to, co chciałem też pokazać właśnie w książkach Motyw X i X sposobów na śmierć, tak żeby zaskoczyć, żeby spojrzeć na to trochę z innej perspektywy i żeby dać czytelnikom coś, czego jeszcze nie czytali. Za chwilę wrócimy do głównej narracji dotyczącej najnowszej powieści twojej i poprzednich, bo to będzie też takie spotkaniowe rezumé historii Fabiana Riska, tak naprawdę uniwersum świata Fabiana Riska, ale teraz jedno pytanie, bo czytelnicy i czytelniczki w Polsce domagają się, bo już kilka pytań padło, więc muszę to pytanie teraz zadać, przynajmniej krótko odpowiedz, a potem na koniec jeszcze wątek rozwiniemy. Wobec zakończenia serii z Fabianem, czy jest pomysł na nową serię kryminalną z nowymi bohaterami? To pytanie od Idy. So before we return to the main theme of our conversation, I have to ask one question that keeps reappearing among our viewers, because in the light of the end of the series about Fabian Risk, people keep asking and demanding, is there an idea, do you have an idea for another series, maybe with different protagonists, but a series, again, a couple of books about new stories, new protagonists? Well, right now I'm working on a standalone, which won't be a series. There won't be police officers investigating. There will be fewer characters, but it will be a suspense thriller, psychological thriller, hopefully a page turner. And I'm also working actually on, which I can tell you here, on a small spin-off. It will just be a short one, but actually when I worked with The Final Nail, there was a whole bunch of chapters taking place up in Stockholm, where Malin Rehnberg, one of Risk's old colleagues, was working. And then I decided in the middle of the work to take all those chapters away. No one ever read them.
And now I'm actually doing that as her will be the main character. But it's just one spin-off. I don't know if it will be a series, but the events are taking place the same days as the events in the final nail. So it's kind of, the other way, which is quite exciting for me. And then after that, we will see. I can't say more than that. But there will be more books, more stories. W tym momencie pracuję nad książką, która będzie pojedynczą książką, to nie będzie żadna część serii. Będzie tam trochę mniej postaci i nie pojawią się raczej śledztwa policyjne. To będzie coś bardziej w stylu takiego psychologicznego thrillera. Mam nadzieję, że uda mi się stworzyć coś, co będzie trzymało czytelników w napięciu. Natomiast mogę Wam zdradzić też jeszcze jedną rzecz, że pracujesz też nad takim małym spin-offem związanym właśnie z Ostatnim Gwoździem, bo mogę też zdradzić, że w momencie, kiedy pisałem Ostatni Gwóźdź, to stworzyłem też całą serię takich rozdziałów, która opisywała to, co dzieje się w Sztokholmie, dokładnie w tym samym momencie, kiedy akcja właśnie Ostatniego Gwoździa. Natomiast w którymś momencie zdecydowałem, że jakby zabieram te rozdziały i one nie będą umieszczone w książce. Nikt ich jeszcze nie czytał. Także to jest niespodzianka. Tam dzieją się różne wydarzenia równoległe, tak jak mówię, dokładnie w momencie, kiedy wydarzenia, które znajdziecie w Ostatnim Gwoździu. Także to jest takie trochę spojrzenie na sytuację z innej perspektywy. Dla mnie to jest bardzo ekscytujące. Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Więcej zdradzić nie mogę, ale mogę Wam na pewno obiecać, że więcej książek spod mojego pióra na pewno jeszcze wyjdzie. I taka odpowiedź mnie bardzo cieszy i satysfakcjonuje, a teraz wyobraź sobie taką sytuację, że siedzimy sobie tutaj tylko we trójkę. Ty, Ania, ja, nie ma tych wszystkich ludzi w Polsce, którzy to oglądają. I powiedz mi, co myślisz, kiedy wchodzisz do jakiegoś mieszkania, czegoś domu i widzisz, że wszystko jest idealnie wyczyszczone, że w łazience szczoteczki do zębów są pochowane, że wszystko jest sterylne, a wszyscy są dla ciebie bardzo uprzejmi. Bo ja wtedy myślę, a zresztą potem ci powiem. Okay, so thank you for this answer. It's very nice to hear, very good to hear that we'll see more books, but now I want you to imagine that there's only the three of us. So you, me and Łukasz, and there are no other people watching us, it's just the three of us. And we are sitting at home or maybe in an apartment, where everything is in perfect order. You look around the rooms and it's perfectly clean. You walk into the bathroom and all the toothbrushes are standing in a perfect, order and straight. And what do you think when you enter a home like that? Because I get a very strange feeling, which I will tell you about later, but I wanted to know, how do you find yourself in situations like this? Yeah, I totally agree. If everything is too perfect, then it's something wrong. So I couldn't agree more. Yes, I always in my own life I have this struggle. I want everything to be perfect, but it never is. So if one will succeed in this, there is a price to pay, I'm sure. Cóż, zdecydowanie, jeżeli wszystko jest zbyt idealne, perfekcyjne, coś jest nie tak, coś na pewno jest nie tak. Ja w swoim prywatnym życiu staram się oczywiście dążyć jako tako do perfekcji, natomiast to nigdy nie wychodzi, więc kiedy widzę, że ktoś jest bardzo blisko takiej perfekcji, to wiem, że jakiś trup w szafie gdzieś tam się czai. To skoro o trupach w szafie było i tak rozmawiamy sobie nadal w kameralnym gronie, wiem, że jesteś pod Kopenhagą, w miejscu, w którym piszesz, bo te wakacje będą bardzo pracowite dla ciebie, że jest tam jakiś ogródek pewnie za domem. To gdzie te wszystkie trupy z powieści twoich? So since we're talking about surprises and unexpected events, I know that you're located at the moment. You're based in your summer house and you have a working summer ahead of you. And we know that there's a garden surrounding your country house. So where did you bury all these bodies from your stories?
Yes. Oh, I can't tell you that. You know, then unfortunately you will be one of the bodies. So I bought a ticket to Copenhagen. No cóż, tego nie mogę ci zdradzić, bo gdybym to zdradził, to ty musiałbyś również no, niedługo znaleźć się wśród tych zakopanych ciał w moim ogródku. Więc nic z tego. Twoja ostatnia powieść jest dla mnie też opowieścią i z pozycji Duni, i z pozycji Fabiana, czyli tych dwojga bohaterów. Powiem przewrotnie o tym, gdzie jest granica wymierzania sprawiedliwości i domagania się sprawiedliwości. To jest pierwszy element. A drugi o zemście. To znaczy, gdzie jest granica zemsty i co jest zemstą tak naprawdę. Co ty na to? I have to say that when I read your last book, The Final Nail, I got the impression that it's also a story about Dunia and about Fabian, the two protagonists, but also, which might not be maybe clear at the very first look, but I would say this is also a story about the limit of where is the limit to the justice being served, and where is the limit to the revenge being done to other people? What would you say? Would you agree? Yes, I agree very much. I mean, actually my goal was to make this to Dunya's book. This is her story. I kept her away from the readers for 2 books, and this was her comeback. And I think she has more screen time than Fabian has. And this is also actually the part of my universe that I created here, that I hope and I think that there are so many interesting characters that you actually, it's not hung up on one character. It's not, you know, it's not dependent on Fabian or someone else. It's the whole universe and the richness of all the different characters that makes the Risk books work, I think. And yes, I mean, it is, there is this, we reach this limit of where does justice stop? You know, how far can justice go? And is that far enough, or do we have to do more, you know, with revenge or not? And yes, this is a theme I'm working with here, and I don't give answers. I'm more asking questions, and then I let my characters do whatever they think is right for them. And some of them will regret what they did, and some of them won't. So that's how it is. Tak, myślę, że ten twój pomysł i odbiór tej książki jest jak najbardziej słuszny i też dodam, że celem moim było napisanie książki, w którym Dunia, to będzie jej historia tak naprawdę, to znaczy, ponieważ tak jak wspomniałem, ona w poprzednich 2 książkach znika, to jest jej taki wielki powrót, wielki comeback i myślę, że jest jej nawet więcej akurat tutaj niż samego Fabiana. Natomiast szczerze mówiąc, taki był mój plan i mam nadzieję, że to wyszło, że w całym tym uniwersum, jak i w tej książce jest bardzo dużo ciekawych postaci i to nie jest tak, że ta cała seria, cała historia zasadza się wyłącznie na Fabianie. I wydaje mi się, że to właśnie sprawia, że te książki są tak wciągające i tak ciekawe, że ta różnorodność postaci i ich liczba jest naprawdę duża i rzeczywiście to pytanie o sprawiedliwość, gdzie kończy się wymierzanie sprawiedliwości, gdzie zaczyna się zemsta w czystej postaci, gdzie możemy posunąć się dalej, a gdzie nie, to są pytania, nad którymi bardzo się zastanawiałem i cóż, ja nie daję odpowiedzi jasnych, ja bardziej stawiam pytania. I jest tak, że niektóre postaci żałują tego, co zrobiły, a niektóre nie, bo właśnie tak to wygląda, jak w prawdziwym życiu. To jeszcze jeden wątek, żeby czytelnikom wyostrzyć apetyty i żeby potwierdzić, tak, znów będzie rozgrywka policyjna między Szwecją a Danią, w której nie jak w meczu piłkarskim nie ma zazwyczaj wygranych. W zasadzie w całej serii pokazujesz też
w odpowiednich proporcjach tą relację między duńską a szwedzką policją, zderzasz światy i organizacje tych systemów w różnych krajach, trochę różnych jednak kulturach. I tutaj pojawia się pytanie, z którego skorzystam i za które bardzo dziękuję. Maciej pyta, czy Szwedzi tak wierzą w działanie prawa, jak Fabian, który zdziwiony jest, gdy aresztują jego syna w Danii? I wanted to touch on another theme in our conversation, mainly the police systems and the clashes between Sweden and Denmark, because this is what also we can also find in your book. And unlike in football games, there's not a clear winner of this battle, of this clash, because we can see you present the police worlds, police organizations and institutions in Sweden and Denmark. And I wanted to ask you, following the question of one of our viewers, for which I'm very grateful, because I wanted to ask you, is it really the case that the Swedish people really trust the authorities and the police so much as Fabian, who is really surprised when the Danish police arrests his son? Yes, I would say so. It's a huge difference between Denmark and Sweden in that sense that let's back up. They are neighbors. We have so much in common, but when you zoom in, there will be so many cultural differences. It's like Switzerland and Germany, or Portugal and Spain, and so on. Canada, the US. And yes, I would say that in Sweden, we believe in the authorities. We do. They do that in Denmark also. And you can measure this, for instance, with vaccination. When the government tell us that we should get the COVID vaccine, almost 85-86% is getting the vaccine, because we believe in the authorities. But that is actually the same in Denmark and Sweden. So yes, he believes that this is the right thing to do, and in that particular part of the story, the whole thing is, should you do what you think is right, no matter what? And he thinks that the truth must be out there. We have to tell the truth, and that's the most important thing for Fabian to do in that part. And then I'm not sure he regrets it. I mean, a lot of things will happen, but I don't know if he would be ready, or his son would have a nice life living with that lie and that secret for the rest of his life. So it's really a tricky question. You know, there aren't any easy answers. It's not black and white. Tak, to znaczy rzeczywiście jest tak, że są pewne różnice między Danią a Szwecją. Wiesz, jesteśmy sąsiadami, sąsiadującymi krajami, także myślę, że to jest trochę taki przypadek jak między innymi sąsiadującymi krajami. Jest bardzo dużo podobieństw, ale też różnic, jak spojrzymy na, nie wiem, Szwajcarię i Niemcy, albo Portugalię i Hiszpanię, czy Kanadę i Stany Zjednoczone. Także tutaj w Szwecji zdecydowanie jest tak, że ufamy władzom, ufamy temu, co jest mówione, i generalnie jest zaufanie do instytucji państwowych. W Danii również, chociaż nie do takiego samego stopnia, choć z drugiej strony, gdy spojrzymy na przykład o to, jakie były instrukcje dotyczące szczepień, tutaj w Szwecji w momencie, kiedy został wysłany taki jasny komunikat, żeby się szczepić, zaszczepialność zatrzymała się na poziomie 85 czy 6%, także była bardzo wysoka, i wydaje mi się, że w Danii było bardzo podobnie, czyli tutaj tak naprawdę jest podobnie. Natomiast wracając do samego Fabiana, to jest też bardzo ciekawy wątek w tej całej historii, dlatego że to jest takie pytanie o to, czy należy postępować tak, jak się uważa, że jest słuszne, czy należy za wszelką cenę dążyć do prawdy, czy jednak robić inaczej. I cóż, wydaje mi się, że nie jestem pewien, czy Fabian żałuje swoich decyzji, bo
wydaje mi się, że tu nic nie jest biało-czarne, tu nic nie jest takie, to nie ma prostych pytań, prostych odpowiedzi, bo w momencie, kiedy sprawy potoczyłyby się inaczej, nie wiem, czy byłby zadowolony z tego, żeby jego syn żył zachowując tą swoją tajemnicę, taki sekret, czy by mu to bardzo nie ciążyło, czy takie życie dla niego by sobie wyobrażał. Także, tak jak mówię, no to jest takie podchwytliwe pytanie i to są takie niełatwe pytania i niełatwe odpowiedzi. To podzielmy jeszcze świat Fabiana Riska w tej ostatniej powieści i w poprzednich, bo myślę, że to jest wątek wspólny, tak naprawdę na dwa podświaty. I powiem ci szczerze, że za to chyba najbardziej lubię tę postać, którą stworzyłeś. Za normalność w szaleństwie, tak bym nazwał. To szaleństwo polega na tym, że oto mamy bardzo sprawnego policjanta, który to policjant trafia w swoim życiu na same wielkie sprawy. Takie, które mogłyby go wywindować i zrobić z niego międzynarodową gwiazdę. I jednocześnie ma dom, w którym co rusz dzieją się zwykłe rzeczy. Zdrady, dorastanie, załamania i wiele innych historii między Teą, Matyldą i Sonią. I tak naprawdę te sprawy rodzinne urastają, mam wrażenie, do takich samych wielkości spraw, jak te sprawy kryminalne, które prowadzi. I on często musi dokonać wyboru. I często jest bezradny. I często sobie nie radzi. I za to go lubię, bo tak jest w życiu też, że mamy często różne światy i te sprawy są tak duże. Wszystkie wydają nam się teraz najważniejszą rzeczą, którą musimy zrobić, a nie da się zrobić tych dwóch rzeczy naraz. Let's return to Fabian for a moment, if we can, because I think in this book, and not only in this book, but in the whole series in a way, his world is divided into two subworlds, we might say, and I have to say that it makes me relate to this protagonist a lot, and I like him a lot for that, because we have this normality in madness in a way, and you know, on the one hand, he is a very good policeman, but he only gets really big cases that if he solves and if everything goes right, could turn him into a police superstar in a way. But on the other hand, we have his private life full of, you know, just normal things that happen to everyone, like affairs, teenagers growing up, nervous breakdowns, and so on and so on. Everything happening between him, Theo, Matilda, and Sonia. And what we can see is that these private cases, in a way, are becoming as big as the cases he solves as a policeman. And sometimes, or even more than once, he's helpless because he doesn't know what to choose, and he has to choose. And I think this is what makes him really like a normal human, because this is what we face. We everyday people, we face it every day and, you know, all the time, that we have to choose, because you can't always do two things at the same time. And some of them are really big, and you do have to make these choices. So that's what I like about Fabian. And the question is, pytanie jest takie, wiesz, jak to robisz jako pisarz, żeby te światy cały czas tak mocno się zderzały? Bo gdybym miał tylko jeden z tych światów jako dominantę, to jako czytelnik chyba byłbym, może nie zawiedziony, ale właśnie pomyślałbym to, o czym mówiłeś. To już czytałem, to już mnie nie interesuje. And my question is, how do you do this? How do you make these two worlds, the subworlds in a way, parallel? Because I have to say that if we had only one of these worlds, I would probably be a bit disappointed. And as you said, I would be like, I've seen it already in so many books. But in this case, it's different. It's two worlds at the same time. So how do you do this? How do you write this? I think in the beginning, I made this decision that the private life and the working life are connected. As if, for instance, you had a bad day at work, you come home and you're in a bad mood. So it's connected. And that I wanted to explore more than I read. So that was the first thing. And the other thing is that I always try to find the themes that are, you know, what is happening in his private life, what problems do I work with, what theme is that, and how can that relate to the theme in the killer he's catching, in the murders he's investigating. So I want everything to be
connected, as in, for instance, 18 Below, the third book in the series, that there the theme, or the case was about identity theft. There was a killer who stole identities, and you couldn't really trust who he was. And the whole theme is, who are we? Do I know myself? Do I know my wife? Who are the kids? We've been married for so long, and now you surprise me. So that was actually the theme. So for me, the theme is the glue between those two subworlds. Na początku, kiedy zabierałem się za pisanie, podjąłem taką decyzję, że bardzo będę starał się połączyć świat zawodowy i świat prywatny, bo cóż, no tak to dokładnie wygląda, to znaczy, kiedy wracasz do domu i miałeś zły dzień w pracy, to jesteś w złym humorze w domu, nie da się tego tak naprawdę rozdzielić i to wydawało mi się na tyle ciekawy temat, że chciałem go zgłębić. A druga rzecz była taka, że bardzo chciałem się zastanowić nad tym, jak problemy, które właśnie Fabian ma w swoim życiu prywatnym, jakie to ma przełożenie na sprawy, które prowadzi, czy na morderców, których ściga, jak się to przekłada, jakie to ma konsekwencje na przykład w trzeciej książce serii, czyli 18 stopni poniżej zera, tam się pojawia wątek kradzieży tożsamości. Jest zabójca, który właśnie między innymi zajmuje się kradzieżą tożsamości i przez całą książkę przewija się taki temat, kim jestem, czy wiem, kim jestem, czy wiem, kim są ludzie, których znam, moja żona, mój mąż, moje dzieci. Jesteśmy małżeństwem od tak dawna, a nagle pojawiają się jakieś niespodziewane historie, których nie było. I jestem zaskoczony czy zaskoczona. Także to jest też taki temat, który się pojawiał i jeśli chodzi o to połączenie tych światów, to wydaje mi się, że to jest absolutnie nieodzowne, ponieważ jeden na drugi wpływa i to jest też szalenie ciekawe. Łukaszu, nie słychać cię, chyba się tak, poruszmy jedną rzecz, która jest techniczna, ale bardzo ważna. Opowiedzieliśmy i tym, którzy nie czytali jeszcze twoich książek, do czego naprawdę zapraszam i namawiam, pokazaliśmy, jak wiele wątków poruszasz, z jak wielu elementów składasz jedną powieść, a teraz już cały cykl 6 powieści. Jak ty to robisz, żeby nie przedobrzyć? Wiesz, ja często czytam książkę, która się świetnie zapowiada, ma wszystko dobrze ułożone na takiej już stricte, wiesz, gatunkowej ścieżce i potem się okazuje tak, że albo zagadka jest niewiarygodna, jej rozwiązanie, albo postaci są płaskie, albo jest za dużo akcji, albo za dużo psychologizowania i moralizowania. Albo sam temat jest za płytki. Bardzo łatwo w takiej układance można przegiąć. Ja wiem, że ty piszesz scenariusze, więc u ciebie kulminacyjnie to wszystko musi być bardzo dobrze wypracowane, ale pytanie moje jest następujące. Kto jest u Stefana Ahnhemema tym dobrym albo złym duszkiem, który mówi: ej, Stefan, za dużo, tu skreśl, tego wątku nie poruszajmy, to sobie odłóż na inną książkę. A może to redaktor? So I wanted to ask you about one technical issue, if I may call it, because we can see from our conversation today, but also from your books, and those who have read it will know it already. Those who not should start reading your books right away, right after we finish. But you really have multiple plots in all of your books, and there's so many things going on. There's so many protagonists. So my question is, how do you do not to overdo in a way? Because, you know, I've read so many books where, you know, the beginning was very promising and I was really intrigued and it looked like a page turner. And then suddenly you have either really unbelievable protagonists or the cases are really overdone or the protagonists are in a way flat. They are not interesting. Or at some point we see that the author is trying to moralize the reader and so on. So I wanted to ask you, who is your, this kind of spirit that sits on your back and says, Stefan, don't go this way. This is too much. Take this out or include this. Do you do this? Do you have this, inner voice, or maybe it's the editor of your books? I think it's both. It's a good question. At first I believe in a rich universe with a lot of characters,
I think if we want the young people to start reading or keep on reading, it can't be too easy. The stories can't be too easy and shallow. I mean, we can't go back to the 50s in storytelling, because they're watching Game of Thrones or House of Cards or whatever on television. And if they're gonna open a book, the universe has to be as three-dimensional and like a multiverse also, I believe. The tricky part is to make that complexity and to develop that into an easy read, you know, where I hold the reader in its hands, and if I release, you know, I'm sure I will pick them up again. So, and in order to do that, I have this goal in a way to get everything to fit together in the end, and at the same time make the path until the ending complicated. For instance, if you have a suspect today compared to if you wrote a story 40, 50 years ago, at that time, it was enough to have a black hat on and everyone would say, oh, that's the killer. Today, you don't want that kind of storytelling, or at least I don't want it. Because if I have a suspect, I want to get to know this character. And when it, in the end, is clear that he's not the one, I, as a reader, don't want to feel fooled. You know, I want to have something. I want that suspiciousness on that character to be worthwhile reading. So I work really hard with making all the characters believable in that sense, that they are connected to the story. And maybe that helps a bit in the complexity. And then, of course, I have a really, really good editor who can say to me, Stefan, this is too much, we don't need it, save that for another book. Myślę, że to jest po trochu, to są obie te rzeczy, o których wspomniałeś, czyli trochę mój ten wewnętrzny taki podpowiadacz i mój redaktor, bo od samego początku wierzyłem w to, że takie bogate, złożone uniwersum, bogaty świat to jest bardzo dobry kierunek. I prawda jest taka, że mam wrażenie, że jeżeli chcemy zachęcić młodych do czytania albo żeby wrócili do czytania, żeby potem nie odkładali książek, to cóż, no nie możemy wrócić do sposobu pisania z lat 50. ubiegłego wieku, bo dzisiaj ludzie oprócz tego, że czytają, oglądają Grę o Tron, oglądają House of Cards, inne rzeczy, wszystko jest trójwymiarowe, wszystko jest tak zwane, już nie jest jednym uniwersum, tylko jest takim multiversum właściwie i to samo myślę, że musi się dziać w książkach i trudność polega na tym, żeby tę złożoność świata przedstawić w taki sposób, żeby to się naprawdę dobrze czytało i ja robię to w ten sposób, że moim celem jest to, żeby na końcu wszystko miało sens, żeby wszystkie wątki pasowały do siebie, żeby nie było tak, że coś jest niedopowiedziane czy niepasujące, ale żeby ta ścieżka, droga, która prowadzi czytelnika do końca, była jednak trochę skomplikowana, żeby była złożona, była taka intrygująca. Wiesz, myślę, że można na to spojrzeć w ten sposób. 40-50 lat temu, jak ludzie pisali powieści kryminalne, to właściwie wystarczyło, żeby nagle jedna z postaci miała na sobie czarny kapelusz i już wiadomo było, że to jest zabójca. Dzisiaj tak się nie pisze, a przynajmniej ja nie chcę tak pisać, bo nie chcę, żeby było tak, że czytelnik jak dochodzi do końca książki, to czuje się niejako oszukany, czy czuje, że zrobiono z niego po prostu głupka, bo przeczytał całą książkę, a tu się okazuje, że nic nie ma sensu. Ja się bardzo zawsze staram i wkładam bardzo dużo serca w to, żeby postaci, które piszę, były wiarygodne, ale żeby były też warte tego czasu, który czytelnik poświęca na poznanie tych postaci, na poznanie mojej książki, na poznanie tych historii. Ale oprócz tego mam również bardzo dobrego redaktora, który czasem mówi mi, Stefan, tego jest za dużo, to zachowajmy może na inną opowieść, a to w ogóle wyrzućmy. I jego rola jest też nie do przecenienia.
Czy ty mógłbyś wreszcie przyjechać ponownie do Polski, bo ja mam dopiero 1/3 pytań zadanych, a wiesz, musimy już kończyć. Naprawdę, to skandal jest. So Stefan, because our time is running up and I've only asked about a third of the questions I have prepared for you. So when are you coming to Poland again? Because, all these questions are waiting for you here to be asked. Oh, I would love to come as quick as possible. It's actually, I never turn down an invitation to Poland as long as my schedule has room for it. So you have to push my publisher and I will come and answer all the questions. Z wielką przyjemnością przyjadę. Nigdy nie odmówię zaproszeniu do Polski, jeżeli tylko zgramy grafiki, także no cóż, musicie naciskać na mojego polskiego wydawcę, żeby działał w tym kierunku. Przyjadę i obiecuję odpowiedzieć na wszystkie pytania, które masz przygotowane. Cóż, mogę tylko tyle powiedzieć, że akurat wiem, kto jest twoim wydawcą, to wydawnictwo Marginesy i znam tam kilka osób, także szykuj się. So what can I say? I know a few people from your Polish publisher, so get your suitcases ready because I'm gonna push them. Ale nie będę ukrywał, że spotkaliśmy się w Katowicach kilka lat temu na targach książki. To było bardzo przyjemne spotkanie i na kolejne spotkanie twarzą w twarz. Oczywiście czekam, pewnie czytelnicy i czytelniczki jeszcze bardziej, także zapraszamy do Polski jako czytelnicy, ale pojawiło się pytanie, które muszę zadać. Jak widzieliśmy się w Katowicach parę lat temu, to zadałem ci to pytanie, ale trochę inaczej. Ciekaw jestem, czy odpowiedź się zmieniła. Jeśli, po pierwsze pytanie jest takie, to jest pytanie od jednej z czytelniczek, czy będzie ekranizacja przygód Fabiana Riska? To jest raz. A ja dodaję pytanie, jeśli będzie, albo jeśli miałaby być, to kogo sobie wyobrażasz kogo obsadziłbyś w roli Fabiana Riska? So we're waiting for you here, but one thing I do have to ask you still is something I asked you already in Katowice when we met a couple of years ago, but I'm wondering whether the answer has maybe changed. So because we also have viewers asking about this, will there be film adaptation of the adventures of Fabian Risk? That's the first question. And if there is one planned, or if there is one in the future, who do you see, which actor do you see playing Fabian Risk? Well, there's always interest in making an adaptation, but then at the same time, it's very complicated because it's a big universe and it's a lot of expensive scenes. So until now, it's been hard for them to really get the right budget. And where it is now, we'll see. I can't really answer that, but I'm sure it will be made. I hope I will be alive at the moment to watch it. And as you know, who will play Fabian? I think we have a lot of good Swedish actors. So that's actually the last problem. Okay, translate. Ania, poprosimy o tłumaczenie. Oczywiście zawsze jest zainteresowanie, zawsze bardzo wiele osób wyraża zainteresowanie tym, żeby przenieść historię Fabiana na ekran. Natomiast jest to o tyle skomplikowany proces, że w książce jest bardzo dużo wątków, bardzo dużo scen i to są bardzo drogie sceny do nakręcenia, także do tej pory nie było firmy czy osoby, która była w stanie zgromadzić odpowiedni budżet. I tyle mogę na razie powiedzieć, nie mogę powiedzieć więcej. Natomiast jestem pewien, że zostanie to zekranizowane. Mam nadzieję, że będę jeszcze żył wtedy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A jeśli chodzi o aktora, no cóż, jest wielu dobrych szwedzkich aktorów, których można by obsadzić w tej roli, więc zobaczymy. Ale to ja jeszcze dookreślę w takim razie. Masz nieograniczony budżet i możesz zadzwonić, wiesz, po lewej Bruce Willis, po prawej Harrison Ford. Nie, oni chyba już są wiekowi, nie w wieku Fabiana Riska. Kogo byś tam zatrudnił? Okay, and if we imagine a situation that your budget is unlimited and there's like Bruce Willis on your left-hand side, Harrison Ford, or maybe they are too old or at the moment for Fabian, but still you have they are too old. You have no limit to the budget. So who would you see as playing Fabian?
Oh, well, I don't want to go there. Don't force me to that. It's the names you mentioned are all of my favorites, but they're too old. And what I do think actually is, you know, when you make a big series like this, it's always better to have a new name that is not that known. I mean, Harrison Ford, no one knew about him in the beginning. The whole Star Wars, it was only Obi-Wan Kenobi who was a known theater actor. And so I think it's not necessary to have like the big household name to get an audience. You just need to have a good script and good actors and a good budget. So that I don't see that as a big problem, and we'll see. I can't say more. Don't force me. Nie mogę za dużo zdradzić. Wiem, że tu mnie podpuszczasz niesamowicie, ale nie rób tego, bo naprawdę nie mogę. No rzeczywiście Bruce Willis i Harrison Ford są troszeczkę już za starzy, chociaż są absolutnie moimi ulubionymi aktorami. Wiecie, to jest tak, że kiedy robi się taki dosyć duży serial, to wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem jest obsadzenie w głównej roli jakiegoś kogoś z nowym nazwiskiem, jeszcze nie do końca znanego, bo cóż, spójrzmy, biorąc pod uwagę Harrisona Forda, spójrzmy na Gwiezdne Wojny, tam tak naprawdę nie było w ten czas bardzo znanych aktorów i to był naprawdę dobry ruch, także wydaje mi się, że nie potrzeba żadnych sław, żeby zrobić dobry serial, to co jest potrzebne to jest dobry scenariusz, dobry budżet i dobrzy aktorzy, ale niekoniecznie znani, a o to się nie boję. Myślę, że wyjdzie to bardzo dobrze, ale już zamykam usta na kłódkę i nic więcej nie mogę powiedzieć. Jako że mam to nagrane, mam to na tak zwanej taśmie, to mogę tylko tyle dodać, że kilka lat temu, kiedy pytałem cię o to samo, powiedziałeś, gdybym mógł, to Edward Norton. So since I have it recorded somewhere, I can reveal and I can remind you that a couple of years ago when I asked you the same question, you said, Edward Norton. Ale powiem ci, że to jest dobry wybieg z tym, żeby nie podawać nazwiska, dlatego że jak powiedziałeś mi wtedy Edward Norton, a ja byłem... Rozmawialiśmy przy 9. grobie wtedy, no i od tego czasu kilka kolejnych opowieści o Fabianie Risku się ukazało i o jego uniwersum, no to powiem ci, że przez pierwsze 2 kolejne twoje powieści zacząłem sobie imaginować, czytając książkę, że twój bohater wygląda trochę jak Edward Norton, więc może rzeczywiście lepiej, żeby nie zdradzać nazwisk. But I have to say that today I think it's a better idea not to reveal names because since you mentioned Edward Norton and we were talking on the occasion of the Ninth Grave, the Polish publication of the Ninth Grave. And since then, for the next 2 books, I only had Fabian Risku as Edward Norton in my head. So I think it's better to refrain from giving exact names and leave it to the imagination of the readers. Yes, I agree. To na koniec jeszcze pytanie już z rodzaju tych lekkich, a w zasadzie pytanie z publiczności, jak mówią, czyli od czytelniczki. Troszeczkę je pozwolę sobie przekształcić. Pytanie jest krótkie, a potem będzie puenta. Czy istnieje taka szansa, że presja fanów serii może skłonić cię do zmiany zdania odnośnie zakończenia tej serii z Fabianem Riskiem? So I have one final question before we sum up our meeting, and there is a question from one of our viewers and our readers. Is there a chance that the pressure from your fans will make you change your mind and add another book to the series about Fabian Risku? Never say never. Nigdy nie mów nigdy. Czyli wpadłeś, wolisz, żeby ta presja była na Facebooku, mailowo, czy jak? So how do you prefer this pressure to reach you? Via Facebook, emails, letters? Choose the weapon. Yes. No, I think it's, with this 6th book, this installment, I ended all the things I started up from the first book. And that was a real pleasure to close it down. And what will happen after that, I haven't decided yet. And,
I love the universe I created, and we'll see what happened. But you know, and maybe I will start a new series, maybe not. Maybe it will be more spin-offs. I don't know. Or yeah, we'll see. But of course, I mean, it's about the pressure from all the readers is actually not that far away, because today you know, when you have been selling so many books in so many countries, of course I feel a pressure, and a lot of my energy goes actually to be distracted from that and just zoom in on what do I think, what do I believe in, what do I want. And I think, if you know, it's such a long journey to write a book from beginning to end, so you need to have fun while doing it. You can't just do it for the money. Maybe some of us can, but you need to have fun. It won't be a good, nice read if it's just about the money. So I think that's my answer. You know, whatever gets me going, I will do it. And of course, pressure is also nice, because that gets me writing, gets me, you know, doing it. So I love to have readers longing for more. You know, nothing could, you know, make me happier than that. Then we'll see what that will end up in. I haven't promised anything. Cóż, mogę powiedzieć, że ta szósta książka, o której dzisiaj głównie rozmawiamy, to miała być tak naprawdę taka klamra zamykająca to, co działo się we wszystkich poprzednich częściach, i to był mój zamysł, kiedy ją pisałem, i tak naprawdę nie podjąłem jeszcze decyzji, bo prawda jest taka, że tak naprawdę uwielbiam ten świat, to uniwersum, który stworzyłem, pisząc te 6 części. Może napiszę kolejną serię, może będzie więcej spin-offów, tak naprawdę nie jestem w stanie teraz tego przewidzieć, a jeśli chodzi o tę presję od czytelników, no to prawda jest taka, że ja ją czuję, bo to moje książki są w tej chwili wydawane w naprawdę wielu krajach, czytelników jest bardzo wielu również, i muszę przyznać, że bardzo dużo energii poświęcam też na to, żeby skupić się na tym, co ja mam zrobić, co ja bym chciał zrobić i jak ja czuję, a właśnie na odrzuceniu niejako tej presji, bo ona jest naprawdę wyczuwalna. Natomiast wiecie, to jest tak, że napisanie książki to jest bardzo długi proces i bardzo taka podróż długa, i ona musi sprawiać radość. To znaczy, ja wiem, że może są niektórzy, którzy piszą wyłącznie dla pieniędzy, ale ja tego nie robię i wydaje mi się, że jeżeli tak się podchodzi do tego, to nie tworzy się książek, które potem się przyjemnie czyta. A ja chcę tworzyć takie właśnie książki. Także oczywiście, co będzie mnie popychało do przodu, napędzało do działania, tego będę się trzymał. Ta presja, o której wspomniałeś od czytelników, jest oczywiście też przyjemna, nie oszukujmy się, to znaczy ja uwielbiam tę świadomość, że czytelnicy chcą więcej literatury, którą tworzę, także nie mówię nie mówię tak, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Podsumowując, z twoją prozą mam tak, że wiem, że ta zupa albo ta potrawa, i za to ci dziękuję, zawsze ma ten specyficzny smak, ta potrawa kryminalna, i dla mnie to jest duża uczta, chociaż przyznaję, że potrafisz zdenerwować czytelnika, zostawiając go w połowie opowieści, tak jak robisz w motywie X, albo zwodząc bardzo mocno, ale w Ostatnim Gwoździu, bo o tym nie powiedziałem i to zostawiłem sobie na koniec, i to nie będzie spin-off, bardzo ważnej kwestii dotykasz, którą już Państwo wyczytacie, dotyczącej relacji, albo w zasadzie braku relacji, podsumowania relacji ojca z członkami swojej rodziny. A Ostatni gwóźdź, Stefanem Ahnhemem, o tej książce premierowo na lubimeczytać.pl i dla lubimeczytać.pl i dzięki nim rozmawialiśmy dzisiaj z autorem Stefanem Ahnhemem. Stefanie, piękne dzięki za poświęcony czas. So, Stefan, before we finish, just one thing I wanted to add is your literature always has this unique taste. I find it's like a crime feast, I would say. And although you sometimes do leave your readers angry, like for example, when the way you finish the Motive X, when it actually, you know, the cliffhanger was so big
that it made some of us angry, me at least. But on a more serious note, in the final note, because I haven't said it before, you touch on a very important issue. I won't go into details because I want the readers to have the pleasure to read about it themselves. But you touch on a very important issue of the relations of a father between the father and his family members. So thank you for that. Thank you also for your time today. It was a great pleasure to have you, and we hope to see you again soon. Thank you for having the interview. It was a pleasure to be here. Bardzo dziękuję. And thank you To for była all the prawdziwa listeners and przyjemność. viewers. I dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali dzisiaj. Ja bardzo dziękuję jeszcze Tobie, Aniu, tłumaczką dzisiejszego naszego spotkania. Bardzo dzielną i perfekcyjnie tłumaczącą była Ania Rosiak. Piękne dzięki, ukłon ode mnie. Thanks a lot and hope that we will meet with listeners and viewers and readers in Poland somewhere. Warsaw, Kraków, just choose the town. I look forward to it. Bardzo Wam dziękujemy. Na kolejne spotkania na mediach społecznościowych lubimy czytać.pl. Zapraszam, a spotkanie prowadziłem ja, Łukasz Wojtusik, alfabet Wojtusika. Dobrego Państwu wieczoru, a książka Ostatni gwóźdź już jest, premiera, wydawnictwo Marginesy. Ja już przeczytałem i polecam. Dobrego wieczoru. Good night. Good night.